Szanowni Państwo, partnerem dzisiejszego programu jest firma Romet, producent rowerów, producent również owego modelu. To jest Romet Emodeco 2.0. Rower elektryczny o zwiększonej mocy baterii, dzięki czemu ma dalszy zasięg, o hamulcach tarczowych i o tylnej przekładni z 9 przełożeniami. To tylko niektóre z jego zalet. Ja będę tym rowerem się poruszał po Wielkopolsce. A co w trakcie owej podróży zobaczymy, to będzie i waszym udziałem. Moi drodzy, ostatnio w południowym Tyrolu tak niezwykle zasmakowałem w cyklizmie wspomaganym elektrycznie, że wierzajcie mi, szukałem pierwszej możliwej okazji, by móc znowu użyć tego wspaniałego wynalazku. No i ta okazja się znalazła w dodatku w kraju naszym, w dodatku w Wielkopolsce, która nie jest specjalnie górzysta, więc jeździ się tutaj wspaniale. W dodatku mogę jeździć w kraju naszym wyprodukowanym sprzęcie. Przyszło najpierw wezwanie z Opalenicy, ale pomyślałem, że skoro będę w Opalenicy, zresztą jeszcze dzisiaj, to koniecznie muszę odwiedzić miasto, które jest niezwykle ważne z powodów kulinarnych, kulturowych i historycznych. To miasto, to jest właśnie owo miasto, Grodzisk Wielkopolski, gdyż tutaj rodzi się z dawien dawna jeden skarb kulinarny, który, co mnie smuci, znany jest lepiej poza granicami kraju naszego niźli u nas. No i właśnie w tej sprawie przemieszczam się w dalszym ciągu rowerowo. Moi drodzy, mym celem podróży tutaj jest grodziski browar. Pierwsze wzmianki browarnicze o tym, że w Grodzisku waży się piwo, pochodzą z samego początku wieku XIV, bodajże z roku 1301. No ale to jeszcze nie jest jakiś niezwykły rarytas, w tym sensie, że każde szanujące się średniowieczne miasto, jak było lokowane, to również budowano w nim browar. Natomiast chodzi o to, co wydarzyło się później. Chodzi o to, co wypracowano tutaj. A stworzono tu rzecz nie mającą odpowiednika na świecie całym. Historyczne pomieszczenia browaru. Tutaj już żadne piwowarskie prace nie trwają. No to jest miejsce, które można, a nawet należy zobaczyć, bo za chwilę zobaczymy coś niezwykłego, coś, co wiąże się z historią po raz pierwszy odnotowaną w źródłach w roku 1601. Otóż właśnie z tego roku mamy zapiski mówiące o wyrobie tutaj piwa w niepowtarzalny i niepraktykowany nigdzie indziej sposób. Otóż chodzi mianowicie o piwo, którego słód, no słód jest zawsze elementem piwa, ale w tym wypadku ów słód po procesie namoczenia był suszony przy pomocy dębiny. Widzicie, tam na tych sitach spoczywał słód, na dole było palenisko i ten właśnie słód był nie tylko suszony, ale przy okazji owiewany owym aromatycznym, dębowym dymem. No i to jest właśnie podstawa grodziskiego stylu. Nie tylko to, ale to jest niezwykle ważny element. Oczywiście tu obok waży się Grodzisza,
Ale słodownia jest gdzie indziej. Słodownia jest w Czechach. Tam dokładnie wedle tej odtworzonej receptury w miejscowości Bruntal suszy się ową grodziską metodą słód i ten słód przyjeżdża tutaj. Ba! Jeśli jesteście domowymi piwowarami, to browar wam ów słód, jeśli chcecie swojego grodzisza zrobić, udostępni. A teraz zobaczymy miejsce, które jest bardziej żywe. Warzelnia, szanowni państwo, działająca, co zresztą słychać i ja to odczuwam, bo dość wysoka temperatura. Mamy też na ścianach rodzaj wystawki, czyli mnóstwo nagród i medali, które współcześnie grodzisz zdobył, ale mamy również przedwojenne reklamy. Przed wojną nazywano piwo grodziskie polskim szampanem. I nie jest to stwierdzenie na wyrost, ponieważ drugą bardzo charakterystyczną cechą owego stylu jest wtórna fermentacja w butelce. Tak samo jak w przypadku win szampańskich. Skoro dzieje się proces i mamy tutaj kać zacierną, no to zajrzyjmy do środka. Proces zwany zacieraniem. Chodzi o to, by ze skrobi wyodrębnić cukry proste, by drożdże miały co zacząć jeść i by mógł zacząć się proces fermentacji. To tak mówiąc w największym skrócie. W czasach niemieckiej okupacji, w czasach II wojny światowej również, piwo grodziskie było niezwykle pożądane również przez wojsko, a zwłaszcza przez Afrika Korps. No, ono było jeszcze wcześniej zwane piwem kuracyjnym albo też piwem zdrowotnym, tak wtedy się na to mówiło. O co chodzi? Bardzo niewielka zawartość alkoholu i bardzo dużo różnych cennych, odżywczych składników. No i drodzy Państwo, w każdym, ale to w każdym zagranicznym almanachu piwnym mamy wymienione piwo grodziskie jako jedyny polski styl i w ogóle jedyny tego typu styl na świecie. I moim skromnym zdaniem ta wiedza jest powszechna za granicą, ale nie jest powszechna tutaj. Więc jestem tu po raz kolejny, bo byłem tu również z kamerą w moim poprzednim telewizyjnym życiu. Ale o rzeczach, z których możemy być dumni, nigdy dość. Jako wytrawny cyklista i odpowiedzialny uczestnik ruchu drogowego nie będę tutaj teraz pił piwa alkoholowego, nawet niskoalkoholowego, takiego jak grodziskie, ale nie muszę doprawdy go pić, by wam powiedzieć, jak to smakuje, gdyż ten smak znam doskonale. Smak lekko dymny, bardzo orzeźwiający, niezwykle miłe bąbelki, no bo wtórna fermentacja w butelce. Jeszcze raz ów szampański trop podkreślę. Ale przygotuję za to danie z udziałem grodzisza. Ponieważ potem będzie dość mięsnie, więc teraz danie bezmięsne. Mianowicie naleśniki z farszem grzybowym, z grzybowym sosem. Piwo sobie trochę osiądzie, ja potrzebuję określoną jego ilość, zaczynamy od sosu. Na patelni w przódy rozgrzewam masło i trochę oleju. Chodzi o to, by masło się nie zjarało. Kiedy tłuszcz jest gorący, szklimy na nim cebulę. Jeśli ona leciutko się zezłoci, nic się złego nie stanie. Leciutko, zwracam uwagę na owo słowo, i grzyby. Możecie oczywiście użyć grzybów leśnych w sezonie, ale najprościej jest użyć po prostu boczniaków albo też mieszanki grzybów hodowlanych. Nie kroję ich w kostkę, lecz kroję je w paski. Niektórzy odcinają te same końcówki, ale one są moim skromnym zdaniem doskonałe, gdyż są bardzo jędrne. No i takie spore paski, jak już tylko nam się coś tutaj pojawi na desce, od razu
dorzucamy stopniowo do cebuli. Teraz całość solimy, to jest bardzo ważne. Grzyby mają w sobie dość sporo wody, a sól pozwoli tej wodzie ze środka wyjść, czyli bez podlewania tego jeszcze płynem całość powinna zacząć się smażyć. Na razie nic więcej. Widzicie? Cebula, boczniaki, tłuszcz i sól. Grzyby wyraźnie zwiotczały, niektóre nabrały nawet rumianości. No więc teraz musimy proces smażenia zamienić w proces duszenia. Więc podlewam je odrobiną piwa, nie z pokalu, gdyż tam mamy odmierzoną niemal idealnie, dokładnie miarkę, więc piwem z butelki dodajemy kolejne rzeczy, czyli posiekaną natkę pietruszki, trochę pieprzu i pozwalamy się temu dusić. I to się będzie dusiło, a w tym czasie zaczynam robić ciasto. Ono musi chwilę postać, gdyż jednym z jego składników jest proszek do pieczenia, a proszek do pieczenia musi mieć czas, by zacząć działać. Dobra, tutaj kontroluję sytuację. Jak piwo całkowicie zniknie, to ja wówczas doleję go nieco więcej. Ono tak czy inaczej finalnie wyparuje. Zostanie tylko ten lekki, dymny, niezwykle przyjemny aromat. No więc tak, 150 gramów mąki, zwykłej pszennej mąki, do większej miski. Do tego wbijam 2 jajka, do tego dodam zaraz nieco soli, łyżeczkę proszku do pieczenia i 200 ml piwa, mniej więcej. To będzie można skorygować, gdyż będzie można dosypać albo więcej mąki, albo też dolać jeszcze trochę piwa. No, jesteśmy w browarze, więc piwa nie powinno nam zabraknąć. Łyżeczka, płaska łyżeczka proszku do pieczenia. I teraz mieszając wlewamy tutaj 200 ml piwa. Myślę, że właśnie tyle jest w tym niepełnym pokalu. Ciasto jest gotowe. Ono musi mieć taką rzadką, naleśnikową konsystencję. Nie pamiętam, czy wcześniej mówiłem, że należy to posolić. No, das ist logisch. Oczywiście, że trzeba takowe ciasto posolić. No i widzicie, tutaj już pracuje proszek do pieczenia. Mam jedną propozycję, mianowicie troszeczkę ziaren kminku do ciasta. Jeśli jesteście kminkofobami, możecie to śmiało pominąć. Ale mym skromnym zdaniem te ziarenka w usmażonym cieście naleśnikowym, jak będą chrupać, plus ten dymny smak płynący z grodzisza, będą się cudownie komponować. No i teraz w zasadzie sos można wykończyć. To na razie nie jest sos, tylko duszone grzyby. Ale mam tutaj śmietanę. Mam tutaj śmietanę kwaśną. Zgaśmy pod tym na chwilę. Jeśli wolicie słodką, może być słodka. Jeśli chcecie taką lekką, kwaszoną w stylu crème fraîche, może być takowa. Śmietana już się coraz rzadziej w kraju naszym waży, ale i tak ją zahartujemy, no bo będzie zderzenie temperatur. I teraz dodajemy śmietanę, mieszamy, zagotowujemy. Sos można odstawić. Wszystko idzie jak należy. Patelnia jedynie posmarowana olejem przy pomocy kawałka ręcznika papierowego. Te naleśniki nie są wiotkie, ale to dzięki temu, że jest w środku proszek do pieczenia. Są chrupiące. No i tak smażymy. No przecież wiecie, jak się naleśniki smaży. Jednego po drugim. O, rozprowadzamy. Ciasto wydaje się mieć idealną konsystencję. Rozprowadzamy i po kolei smażymy, usmażone odkładając. Wystarczająca liczba naleśników usmażona, podgrzewam farsz. No i teraz niezwykle prosta akcja. One są bardzo chrupiące, ale zarazem chwilę czekały, więc nieco odwilgły.
Komponujemy to bardzo prosto. To w zasadzie jest bardziej farsz niż sos, zważywszy na konsystencję. I o to chodziło. Układamy grzyby na jednej połowie. O, tak. I całość składamy. I w ten sposób powstał nam idealny naleśnik. Mogę to zrobić z drugim i właśnie to czynię. I teraz, wracając do samego Grodzisza. Ten ożywczy ruch niesie się po świecie całym. Na świecie powstaje już mniej więcej 500 piw w stylu grodziskim. Z czego piwowarzy stąd są niezwykle dumni. Dumni do tego stopnia, że receptura Grodzisza, ta biblijna, jest udostępniona na stronie browaru. Nie dość, że każdy może z niej skorzystać, to jeszcze piwowar Marcin służy radą. Jeśli ktoś się zwraca w sprawie konkretnych dylematów przy ważeniu Grodzisza, to on odpowiada. Udostępniają również surowce do zrobienia tegoż. Co to zmieniło? Poza sławą zmieniło to jeszcze jedną rzecz. Jak mamy konkursy piwne, no to wreszcie może być ta osobna kategoria Grodzisza. No, to jest piwo nieporównywalne z żadnym innym, no więc do jakiejś go wcześniej było kategorii przyłączyć. A tak mamy osobną, poważną kategorię. No i wiedzą o tym na świecie całym. Pora, byśmy i my o tym dowiedzieli się wszyscy, by owo piwo, tak stareńkie, jedyne w swoim rodzaju, należną mu cześć w kraju naszym uzyskało. A teraz naleśnik. Już wam mówię. Chrupiący, doskonały. By nie popełnić tego samego błędu, co w Tyrolu, kiedy to jechałem na rowerze elektrycznym bez elektrycznego wspomagania, od razu wam pokażę, jak to się robi. No tu jest bateria. Ową baterię można ładować, nie wyjmując jej. Tu jest gniazdko, ale można ją też wyjąć i zabrać do domu. A żeby ową elektryczność wskrzesić, trzeba w przódy nacisnąć ów guziczek. Następnie uruchomić, naciskając ten guziczek dość długo. I teraz już się tutaj wszystko świeci. Wybiera się moc tego wspomagania. No ja mam nastawioną minimalną, więc dam sobie tak mniej więcej do połowy, ponieważ przede mną no, jest niebagatelna podróż. Mianowicie kierunek Opalenica. Kłosy uginają się od dojrzewającego zboża. Do ust wpadła mi mucha, a nogi naciskają z godnością pedały. Nie lubię kolarza Suchoruczenkowa. Takie były koszulki w czasach mojego dzieciństwa. Suchoruczenkow to był taki ruski kolarz, który wygrywał czasami z Szozdą i z Szurkowskim, no ale incydentalnie. Podobno nasi z ruskimi się tłukli pompkami od rowerów przy wjeździe na stadion, w tunelu. Przynajmniej takie były pogłoski. No, byliśmy z nich dumni, bo każdy chłopiec w czasach mojego dzieciństwa chciał być Szurkowskim albo Szozdą. No i teraz jestem. Jak tak dalej pójdzie, to będę sobie musiał kupić taką obcisłą odzież, bardzo kolorową. No nie, do tego mam nadzieję jednak nie dojdzie. A teraz odrywam się od peletonu i będę walczył o ołowianą koszulkę lidera.
Opalenica to wspaniałe miejsce dla miłośników jednośladów, bowiem to właśnie tutaj powstał przed wojną pierwszy polski motocykl Lech. Ale tutaj, w tej imprezie, zobaczcie jakże licznej, o co innego chodzi. Mianowicie od paru lat odbywa się tutaj Biała Fest, czyli festiwal poświęcony białej kiełbasie. Nie byle jakie. Otóż mamy produkt certyfikowany w Unii, certyfikowany geograficznym oznaczeniem pochodzenia. Chodzi o kiełbasę wielkopolską parzoną, białą kiełbasę parzoną wielkopolską. Z czego ona musi się składać i jakie musi spełniać warunki, by takowy certyfikat uzyskała? No, po pierwsze, musi być produkowana na terenie Wielkopolski historycznej. Ona w swych granicach jest nieco inna niż dzisiejsze województwo. Czyli musi być mięso z tejże krainy. Musi być wielkopolski czosnek, musi być wielkopolski majeranek, musi być wielkopolska sól. Jest tylko jeszcze jeden składnik, który nie jest stąd, bo być stąd nie może, mianowicie czarny pieprz. No i tutaj mamy kociołki, bo mamy koła gospodyń wiejskich, które w tychże kociołkach przygotowują dania z ową białą kiełbasą. Szanowne panie, kłaniam się nisko, Wojnowice. Czy można nieco uszczknąć tego, co zrobiłyście? Przygotowałyśmy barszcz biały na zakwasie pszennym oczywiście. Aha, no właśnie, bo na żytnim to byłby żurek, prawda? Oczywiście, że tak. No, Chlebkiem swojej też produkcji. domowy. Oczywiście z białą kiełbasą, z boczusiem wędzonym. Myślę, że będzie dobre. Czy pozwolicie panie, że nie będę zjadał wszystkiego, Pozwolimy, bo zobaczcie, pozwolimy, bo zdajemy sprawę sobie z ilości. co się... Wyborny. Bardzo Majeranek, ale czy tu jest chrzany trochę? Chrzan, oczywiście, że właśnie. chrzan, czosnek, wszystko to jest w normie. Ja potem przyjdę po repetę, dobra? Bardzo proszę. Proszę tego nie wyrzucać. Idziemy dalej. Dziękuję. Koło gospodyń wiejskich Urbanowo wygląda no ekstatycznie. Widziałem tam kawałek wędzonej słoniny, czy słoniny w ogóle? Kawałek żeberka. Żeberka też? To jest żur? Tak, żółek. Bo tam był barszcz biały, czyli tutaj jest na żytnim zakwasie. Tak. Musimy się przebić tam dalej. No tak, słowo przebić się jest jak najbardziej na miejscu. Co tam mamy? Koło gospodyń wiejskich Teres Potockie. No to się przebijamy. To się przebijamy. A tutaj mieszaj w kotle, mieszaj, mieszaj. Są parówki. Nie ma parówek. Nie ma parówek. Kto zjadł parówki? Zaciągniemy wartę przy tym kociołku. Idziemy dalej. Idziemy do Teres Potockich. Na mój rzut oka pierwszy, to co to jest, ogórkowa czy koperkowa? Ogórkowa. No więc zupełnie inna koncepcja niż tam obok. Na jakim wywarze to jest zrobione? Można troszeczkę? A, bo tu już jest nalane. Mięsnym. Mięsnym. Kiszone ogóry? Tak. Biała kiełbaska. O, wiadomo. Żeberka. Wspaniała. Ożywcza. Czy można? Powiem więcej. Trzeba. Idziemy dalej. Dziękuję. Panie Robercie, czy możemy pana prosić do zdjęcia pamiątkowego, No tak na jasne. chwilę przy tym kociołku Na naszym? przerwy. Zdjęcia. Tak, oczywiście. Zapraszamy pana Chociaż tu koło naszej szefowej zupa koła jest gospodyń bardziej, wiejskich. zupa jest bardziej godna zdjęcia, ale ci wszyscy, którzy ją robili, również powinni takowe mieć. Kto robi? Koło gospodyń wiejskich Łęczyce, dobrze powiedziałem? Tak. O, jaki zaskakujący kolor. Co to za zupa? To jest zupka chrzanowa. Chrzanowa. Na bazie tak żeberek Aha, w boczku. No i oczywiście biała kiełbaska. no jasne. No, oczywiście. A chrzan jaki? Świeżo starty czy Tak, taki? świeżo starty, trochę ze częściowo słoik. taki, Taki częściowo częściowo Aha. taki. No i białe warzywa. No tak, bo jest biało-żółta. Tak. Skąd ten taki przyjemny żółty kolor? No troszeczkę kurkumy dodam. Czyli koło gospodyń wiejskich Łęczyce idzie z czasem, z postępem i z osiągnięciami. Tak. Kurkuma, ale kurkuma i szafran były wykorzystywane w kuchni w Polsce od dawien dawna. Tak. No jest znany przepis na flaki z szafranem na przykład i imbirem. No to przyjdę potem spróbować, czy teraz? A jest? A jest, dobra.
smakuje. Spójrzcie, kremowa, welwetowa konsystencja. No tak, kurkuma. Świetna, ponieważ chrzan nie zabija całości, jest tylko takim kontrapunkcikiem. Nie jest to taki boleśnie octowy chrzan, bo czasami jak się użyje chrzanu ze słoika, on jest zbyt octowy i zupa jest zakwaśna. A to jest naprawdę wspaniała, zrównoważona zupa. Gratuluję serdecznie. Dziękujemy. Brawo, Brawiści. Poryjskie. Dziękuję serdecznie. Odkładam, idziemy dalej. Koło Gospodyń Wiejskich Rudniki. Jaka zupa, drogie panie? Zupa chrzanowa. Chrzanowa. Trochę inaczej wygląda niż ta, której wcześniej próbowałem, bo jest bez kurkumy. Bo to jest nasza. Rudnicka. Przyjdę za chwilę spróbować, bo Tak? musimy obejść jeszcze Bo wszystko. stygnie już. Drogie panie, no ale tu nie wystygnie. Idziemy dalej. Tam mamy przygotowane do degustacji. A przyjdę za chwilę. Musimy obejść wszystko. Przepraszam najmocniej. Koło Gospodyń Wiejskich Niegolewo. A tutaj sytuacja jest trochę łatwiejsza. Zaraz wam pokażę, na czym polega łatwość owej sytuacji. Otóż zupa została do cna zjedzona. Jaka to była zupa? Koperkowa była taka smaczna, że zjedli. wszystko zjedli. Ale zapraszamy na Za chwilę przyjdę, idziemy dalej. Koło Gospodyń Wiejskich Uścięcice. To jak się ktoś uczy polskiego, to powinien również nauczyć się dobrze wymawiać nazwę waszej miejscowości. Uścięcice. Drogie panie, no... Na żeberkach. Na żeberkach, ale co, Tak, ogórkowa? Ogórkowa. Ogórkowa? Proszę, Bardzo można... prosimy. To troszeczkę łusknę. Ależ proszę bardzo. Smak na wędzonych żeberkach czy na surowych? Na surowych. Aha. Świeżych. Ogórki swoje. No, to się czuje. Super ogórki. Darek. Doskonała Jak zupa. rosołek się gotowała. No, gotowała się Warzywny. i za chwilę zaczynacie wydawać już, tak? Tak, oczywiście. Doskonale. Drogie panie, świetna zupa. Zresztą jak na razie nie jadłem tutaj złej, ale ta jest ożywcza. Gdybym był zmęczony bardzo po dniu długim, to na rano ta zupa byłaby rano, uzdrowiłaby mnie. Idziemy dalej. Dziękuję bardzo. My dziękujemy. Koło Gospodyń Wiejskich Porażyn czeka nie tylko z zupą. Co to jest? To jest karkówka i schab. To jest schab wędzony na gorąco. Schab wędzony na Własnej gorąco. wędzarni. Pokażmy go tutaj. No, wygląda pięknie. Widać, że jest mięciuni. A zupa jest jaka? Pieczarkowa. Pieczarkowa. No, nie jest łatwo zrobić dobrą pieczarkową zupę. Naprawdę? No jest. Niech mnie dunder świśnie. Jak ja bym tutaj u was dłużej został, to bym się toczył po prostu. Naszą marzenką zupy są. No, domyślam się. Drodzy Państwo, muszę... A możemy jeszcze Dalej. Nie, teraz nie, bo ja tu, wie pani, służbowo na statek, przepraszam, tam idziemy. Mówiłem wam o tym, że w Opalenicy powstał pierwszy polski motocykl, Lech. I to jest właśnie klub motocyklowy opalenicki. Jak się nazywacie? Lech po prostu. 1929. Bo to był właśnie, zanim pogadamy o tej zupie, to jeszcze bym chciał się dowiedzieć o rzecz następującą. Jak słyszałem, pracujecie nad odbudową tej właśnie niezwykłej maszyny. Tak, cały czas pracujemy i dążymy do tego, żeby był zbudowany. No już jest w zaawansowanym Bo się etapie. żaden egzemplarz do naszych Nie, czasów nie zachował się. nie zachował. Jaka to była konstrukcja? No, kolega, niech powie. Jaka to była konstrukcja? Wzorowana na amerykańskiej konstrukcji, czyli Indianie i Harley'u, czyli widlasta konstrukcja silnika. Tak więc jak tutaj widać na tym delikatnym rysuneczku, czyli widlasty silnik, całe 5 koni mocy. Na ten czas to było wystarczające. Było coś. I widzę, było panowie, że skoro klub motocyklowy, to też tutaj konkret jest. Konkretna no to zupka. trochę na gulasz to trochę Tak, wygląda. gulaszowa na białej kiełbasie z białą fasolą.
coś innego. Może być gulasz z białej. Moim zdaniem, o, widzicie, jakie piękne lustro paprykowe. Moim zdaniem po 2 talerzach takiej zupy, jakby ktoś dosiadł Lecha, to ta maszyna miałaby więcej niż 5 koni. Pewno. To jest zdecydowany wspomagacz. Tak jest. Szanowni Państwo, ja teraz muszę pójść w miejsca, które zaniedbałem, by spróbować tam tych rzeczy. To jest wspaniała impreza z paru powodów. Po pierwsze, mamy regionalny produkt, mamy miłość do małej ojczyzny, ale co najważniejsze, pozwólcie, że się odwrócę, mamy tutaj setki, o ile nie tysiące uśmiechniętych twarzy. O to chodzi, takie rzeczy mają łączyć. Drodzy Państwo, czy podoba Wam się tutaj? To Wasz pierwszy raz na festiwalu Biała Fest, czy nie? Moi drodzy, kuchnia i o to w tym wszystkim chodzi. Ten festiwal jest naprawdę fest. Jesteśmy ponownie w Grodzisku. To jest nasza baza. Tu będziemy spali. Rower już został odstawiony. No, ponieważ należy usiąść, nieco odpocząć, posilić się i jakoś ten piękny, ale jakże trudny dzień podsumować. Też przyda mi się trochę chodu, bo nie samym rowerem człowiek żyje. Zwłaszcza, że być może będzie okazja, by dużo zjeść i trochę usta zwilżyć, bowiem, jak się dowiedziałem, działa tutaj w Grodzisku restauracja bałkańska, a jak ja słyszę takie hasło, to doprawdy nie trzeba mnie zachęcać do odwiedzin. Lokal nazywa się Aleksandria i na talerzach jest to, czego oczekiwałem, marząc o spotkaniu z bałkańskim jedzeniem. No, w czym są najmocniejsze Bałkany? Oczywiście w daniach z rusztu, czyli mówiąc po staropolsku z grilla, w sałatkach, w wypiekach i to wszystko tutaj jest. Zacznijmy zatem od grilla. No to jest oczywiście pleskawica, czyli mielony kotlet z mielonego mięsa na ruszcie. To wymyślono wcześniej znacznie niż hamburgery. On jest doprawiany serem, jak mniemam, może nawet kaszkawałem, ale tak, widzicie, są kawałki sera. Najważniejsza w tym jest konsystencja mięsa. To nie może być twarda podeszwa. Jest soczyste, puchate i świetne. W Serbii są cevapcici, w Chorwacji są cevapy, w Bułgarii i w Macedonii są kebabcze, albo też kebabczeta. To jest ajduczko kebabcze, czyli taka wersja bardziej kaloryczna, mianowicie te kiełbaski z mielonego mięsa są zawijane w boczek. A tutaj mamy zupełną klasykę, czyli kebabcze au naturel. Cevapy, cevapcici, kebabcze mititei w Rumunii. To jest wszystko ta sama jedna wielka, wspaniała rodzina. Macedonia graniczy z Grecją, więc mamy coś w rodzaju suwlaki. Nie jest to mięso z kurczaka, na szczęście, bo mięso z kurczaka może być nudne. To jest marynowana wcześniej wieprzowina. Ten sos wygląda jak tzatziki. Jest dość podobny. Tzatziki po grecku, cacyk po turecku. Jogurt, czosnek, ogórek, trochę oliwy. Tutaj mamy identyczny sos, a do tego mamy pięknie wyglądającą rzecz. Plastry cukinii, które zostały opanierowane w mące kukurydzianej i tak usmażone. Chrupiące, świetne. Żeberka wieprzowe, marynowane, upieczone w piecu. Pogacza, czyli macedoński chlebek i 2 sałatki. Ta to jest klasyka gatunku, mianowicie szopska, a to jest sałatka macedońska, wyglądająca bardzo podobnie jak grecka, bo mamy tutaj plaster sera, pewnie z owczego mleka, sera z solanki. Moi drodzy,
Dzień był długi, dzień był pełen regionalnych produktów, ale konkluzja, która z owego dnia płynie w kontekście tej naszej wizyty jest taka, że i nasze małe ojczyzny, dumne z tego, co w nich się wytwarza, są również otwarte na inne kultury, bo ta restauracja należy do Macedończyka, który tutaj związał się z Polką, tu żyje i chciał się ze wszystkimi podzielić swoją kuchnią. I to jest piękne. I to jest wszystko razem piękne. Tak, to ja. O!